Ja wiem, że to wozi złom, tak, ale no samo nie musi jak złom wyglądać, nie? Gdyby Steven Spielberg chciał nakręcić drugą część kultowego filmu Pojedynek na szosie, na miejsce zdjęć spokojnie mógłby wybrać Polskę. Rekwizyty już tu są. Dokąd się pan udawał w momencie zatrzymania do kontroli? Do bazy firmy. Coś pan rozładował, tak? Tak. Złom? Przeprowadzimy sobie teraz kontrolę stanu technicznego, więc poproszę po kolei oświetlenie. Pozycyjne są mijania drogowe, przeciwmgielne. Nie ma. Pan wyjdzie z pojazdu. Proszę zobaczyć, Popaliły się żarówki. popaliły się, nie ma nic, tak? Świeci jedno światło przeciwmgielne. Z tyłu nie działa światło wsteczne, a stara dobra metoda z poklepaniem sprzętu nie przynosi niestety efektów. Ma pan poważne tutaj braki w oświetleniu i to są najprawdopodobniej uszkodzenia instalacji, bo to wszystko wygląda tak, jak wygląda. Pan zobaczy tutaj. Rozcięte. Na pierwszej osi to już dawno. Ta opona powinna przejść, że tak powiem, do historii. Przedziurawiona opona, a w innej bieżnik tak starty, że wystają z niego druty. Do tego ważący po zatankowaniu nawet 800 kg zbiornik paliwa, trzymający się na słowo honoru. Ten zbiornik, tutaj też ten pas, on stalowy, no to wie pan co, to cienko to wygląda. No bo w zeszłym tygodniu tutaj samochód. To skoro od tygodnia wiadomo, że coś wymaga naprawy, to może warto się tym zająć. Uruchomi pan silnik, skręci pan koła do oporu w lewo, tak? A klamkę gdzie urwało? Co są plany, to jest tak, co miesiąc samochód. Jednak zarówno tłumaczenia, jak i desperacka próba naprawy oświetlenia nie przekonują funkcjonariuszy inspekcji. Jazda takim autem to ogromne zagrożenie zarówno dla innych uczestników ruchu, jak i dla samego kierowcy. Mężczyzna będzie musiał pożegnać się z dowodem rejestracyjnym zarówno naczepy, jak i ciągnika. Czyli 2 dowody rejestracyjne są zatrzymane. No i ewentualnie tutaj jakaś sankcja na kierującego z tytułu kierowania pojazdem w takim stanie technicznym. Ile proponujemy? Maksymalna kara za to wykroczenie to 500 zł. Jednak inspektorzy są wyjątkowo łagodni i proponują mandat w wysokości 200 zł. Może być więcej. Koleżanka zaproponowała taki średni, wyważony. Inspektorzy są łaskawi i nie nakazują kierowcy wzywać lawety. Mężczyzna będzie mógł sam dojechać do najbliższego warsztatu. Czemu to w takim stanie technicznym się porusza po drogach? Ja wiem, że to wozi złom, tak, ale no samo nie musi jak złom wyglądać, nie? Wie pan co, lakier jest dlatego taki, że... No lakier lakierem, ale no opony tak. No tą oponę z tyłu to ona nowa była. Zdarzenie powiedzmy losowe, no widać, ale no tutaj na tej pierwszej osi to już jest praktycznie Na pierwszej osi to zgadza się. trochę więcej uwagi temu pojazdowi by trzeba było tam poświęcić. Bo jeżeli tak się nie stanie, to więcej uwagi zaczną mu poświęcać funkcjonariusze inspekcji podczas kolejnych kontroli. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na Wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl.